2017. Czas na podsumowanie. Zapraszam Was do oglądania. Rok zakończyliśmy z przytupem, bo z informacją o wchłonięciu sieci Polskiego Busa przez Flixbusa. Żegnamy więc czerwone autokary, które zrewolucjonizowały rynek autokarowy w Polsce. Koncepcja na ten biznes była dość prosta. Zadbać o jak największe wypełnienie autokarów, stopniując cenę za przejazd od złotówki do ceny bazowej, w zależności od liczby sprzedanych biletów. Efekt był niezły, bo przewoźnik zebrał spore grono odbiorców, tworząc wręcz trend na weekendowe wyskoki do innych miast. Pomysł rozwinął się i rozpowszechnił głównie dzięki mediom społecznościowym. Zresztą na swoim profilu na Facebooku firma ma ponad 300 000 fanów, 2 razy więcej niż chociażby PKP Intercity, największy międzymiastowy przewoźnik kolejowy w Polsce. Początkowo Polski Bus był przewoźnikiem, ale z czasem rozwinęło się to w platformę sprzedaży biletów, w którą wciągnięto również inne firmy wykonujące przewozy. W 2018 roku już wszystkie autokary mają być zielono-pomarańczowe w barwach Flixbusa. Zresztą flota działająca na terenie Polski ma zostać rozwinięta o kilkadziesiąt autokarów. Żeby zwiększyć miejsce na nogi między siedzeniami, z obecnych pojazdów Polskiego Busa zostanie usuniętych kilka miejsc siedzących. W przypadku Plaxtonów oznacza to usunięcie 6 miejsc. Nowością ma być też Wi-Fi działające nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. Flixbus zapowiada też nowe połączenia krajowe i międzynarodowe, m.in. do Austrii, Węgier, Czech, Niemiec i Słowacji. Działać mają też 3 huby przesiadkowe we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Szczegóły zmian sieci połączeń poznamy jednak dopiero w kwietniu. Rządowym top tematem minionego roku był natomiast pomysł utworzenia centralnego portu komunikacyjnego, zintegrowanego z innymi środkami transportu lotniska, które miałoby przejąć rolę hubu od lotniska Chopina w Warszawie. Port miałby powstać między Warszawą a Łodzią, w Stanisławowie w gminie Baranów, w odległości około 45 km od centrum Warszawy i około 95 km od centrum Łodzi. Już na samym wstępie przepustowość tego portu lotniczego byłaby ogromna, bo podawana jest wartość 45 milionów pasażerów w skali roku. Dostępna przestrzeń ma jednak pozwolić osiągnąć granicę przepustowości na poziomie nawet 100 milionów pasażerów rocznie. Tymczasem lotnisko Chopina w 2017 roku obsłużyło ponad 15,5 miliona pasażerów. Względem poprzedniego roku osiągnęło zresztą wzrost aż o 20%. Mówi się też, że jesteśmy coraz bliżej granicy przepustowości lotniska Chopina, którą eksperci szacują na około 20 milionów pasażerów rocznie. Centralny port komunikacyjny miałby być jednak wieloletnią inwestycją i byłby gotowy do otwarcia dopiero za około 10 lat. W aspekcie uruchomienia CPK wrócił też temat budowy kolei dużej prędkości w Polsce. To właśnie przez CPK miałaby przechodzić główna oś komunikacyjna z Warszawy przez Łódź Fabryczną do Wrocławia. Ze wszystkich większych miast Polski, z wyjątkiem Rzeszowa i Szczecina, dojazd do CPK miałby zajmować około 2 godziny. Wymaga to jednak modernizacji około 1500 km linii kolejowych z podniesieniem dopuszczalnej prędkości ruchu na nich do 200, a nawet 250 km na godzinę oraz budowy około 1000 do 1500 km nowych linii kolejowych. Na razie jednak ciężko powiedzieć, czy CPK i kolej dużej prędkości rzeczywiście powstaną. Miniony rok można powiedzieć, że też to była telenowela dotycząca przyszłości łódzkich tramwajów podmiejskich. Sieć ma 42 km torowisk, ale większość z nich jest w fatalnym stanie technicznym. Na niektórych odcinkach tras tramwaje jadą zresztą z prędkością maksymalną zaledwie 10 km na godzinę, nie zapewniając żadnej konkurencji względem innych środków transportu. W międzyczasie z powodu złego stanu technicznego zawieszano i przywracano ruch na liniach do Pabianic i Lutomierska.
Obecnie zawieszenie grozi jednak najdłuższemu odcinkowi ze Zgierza do Ozorkowa i w tym przypadku najtrudniej gminom znaleźć środki na finansowanie remontu tej linii. Możemy sobie wprost powiedzieć, że ten odcinek jest najbardziej zagrożony likwidacją. Finansowania nie mają też na razie wymagane remonty linii do Lutomierska i na terenie Zgierza. Likwidacji w jednym przypadku udało się jednak uniknąć. Chodzi tu o Pabianice i Ksawerów. Gminy otrzymały dotacje ze środków unijnych na kompleksowy remont linii tramwajowej za sumę łączną prawie 150 milionów złotych. W tym roku powracał też pomysł budowy linii metra w drugim co do wielkości mieście Polski, czyli w Krakowie. Według wcześniej przygotowywanych koncepcji i analiz, pierwsza z linii miałaby połączyć Bronowice i Nową Hutę przez okolice Starego Miasta. Budowa kosztowałaby kilka miliardów złotych, ale trzeba też być świadomym kosztów utrzymania linii metra. W Warszawie łączny koszt utrzymania obu linii to prawie 500 milionów złotych, więc to są ogromne kwoty. To też duży potencjał przewozowy, bo pierwsza z linii metra w Warszawie może w jednym kierunku w ciągu godziny przewieźć ponad 33 tysiące pasażerów. Porównując to jednak z tramwajami i biorąc pod uwagę na przykład ciąg Alei Jerozolimskich w Warszawie, to tutaj potencjał przewozowy wynosi około 10 tysięcy pasażerów w jednym kierunku w ciągu godziny szczytu. Mamy więc wartość ponad 3-krotnie mniejszą niż linii metra. W Krakowie rozważana jest też alternatywa względem budowy metra, czyli tworzenie kolejnych podziemnych odcinków linii szybkiego tramwaju. Tymczasem Kraków otrzymał unijne dofinansowanie na wykonanie studium wykonalności budowy linii metra. Dokumentacja ma powstać do 2019 roku i ma odpowiedzieć na pytanie, jaki kierunek rozwoju transportu szynowego miasto powinno obrać. Hyperloopem, transportem żyroskopowym, czy może autobusem autonomicznym, albo też podziemnym. Pomysłów na rozwój środków transportu w ostatnim czasie jest cała masa. 2017 był czasem wielu testów, kapsuł i torów, które byłyby podstawowymi elementami środka transportu nazywanego Hyperloop. Obecnie rekord ustanowiony został na 386 km na godzinę. Nadal jest to jednak 3-krotnie mniejsza wartość od docelowej, bo kapsuły miałyby osiągać prędkość zbliżoną do prędkości dźwięku, czyli około 1200 km na godzinę. Wątpliwości powstają też nad przepustowością tego środka transportu, bo jeśli w kapsule zmieści się kilka do kilkunastu osób i będziemy te kapsuły wyprawiać nawet co kilkanaście sekund, o ile to jest w ogóle możliwe, to sumaryczna zdolność przewozowa w ciągu godziny nie będzie i tak zbyt wielka. Koleje dużych prędkości, mimo mniejszych prędkości docelowych, umożliwiają jednak zestawianie składów z kilku jednostek i jednoczesny przewóz z kilkuset osób. W ruchu ulicznym pojawiają się też pierwsze busy czy autobusy autonomiczne. Co prawda jeszcze nie w Polsce, ale pierwsze testy zapowiadane już są chociażby w Gdańsku. Małe, kilkunastoosobowe busy poruszają się już m.in. w Niemczech czy Finlandii, a w Chinach testowane są już całkiem przyzwoite autobusy klasy mini. Poznaliśmy też nowy pomysł Elona Muska na środek transportu, tak zwane autobusy tunelowe. Poruszałyby się one na autonomicznych platformach, które w tunelach przemieszczałyby się z prędkością do 200 km na godzinę. Tunele budowane byłyby pod powierzchnią miasta. Kartą płatniczą bezpośrednio za przejazd, tak jak w Londynie, płacimy już w kilku mniejszych miastach Polski, m.in. w Świebodzicach, Rybniku i Jaworznie, ale systemy te rozpoczęły wkraczanie do większych miast. W minionym roku testy tego rozwiązania prowadzono na tramwajowej linii nr 10 w Łodzi. Przymiarki do objęcia całej sieci komunikacyjnej biletem powiązanym z kartą płatniczą robi też Wrocław. System ma być uruchomiony w 2018 roku.
Istotnym zagadnieniem obecnych unijnych projektów transportowych są też węzły przesiadkowe. Chociażby w Toruniu planowana jest budowa 4 węzłów przesiadkowych z parkingami Park and Ride. Zmodernizowane zostaną też węzły w Warszawie przy pierwszej linii metra. Chodzi tutaj o stacje Młociny i Wilanowska. Nowe węzły powstaną też przy rozbudowywanej drugiej linii metra. Duży temat związany z węzłami przesiadkowymi dotyczy też Szczecina, bo tam ich powstanie aż 26 w związku z budowaną koleją aglomeracyjną. Zobaczyliśmy wiele innych koncepcji budowy węzłów przesiadkowych, chociażby te na terenie Górnego Śląska, m.in. w Katowicach. W temacie węzłów przesiadkowych, może trochę na boku, warto też odnotować powstanie nowych dworców autobusowych. Nowe obiekty otwarto m.in. we Wrocławiu i Białymstoku. Wrocławski dworzec umieszczono pod ziemią, a na powierzchni powstała galeria handlowa. Innym ogromnym zagadnieniem dotyczącym projektów unijnych jest też integracja kolei w miastach i aglomeracjach. Pierwszymi doświadczeniami może tu pochwalić się Wrocław, który uruchomił pierwszą linię kolei miejskiej. Łódź zintegrowała miejską taryfę z koleją, wkrótce rozpocznie się też budowa tunelu średnicowego pod centrum miasta, w którym pociągi aglomeracyjne mają kursować nawet co kilka minut. Istotną łącznicę dla sieci kolei aglomeracyjnej wybudowano też w Krakowie. Wspomniany wcześniej Szczecin i województwo zachodniopomorskie również planuje tworzenie kolei aglomeracyjnej. Podobne plany są m.in. w Wielkopolsce w aglomeracji poznańskiej czy górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Nowe składy zamawia też warszawska SKMK i związane jest to m.in. z planami uruchomienia połączenia do Piaseczna. Duży przełom mieliśmy natomiast w przypadku elektryfikacji transportu autobusowego. To już nie są wyłącznie testy i pojedyncze zamówienia tego typu pojazdów. Względem 2016 roku, na koniec minionego roku, w polskich miastach było 4-krotnie więcej pojazdów bateryjnych, łącznie 84 autobusy. Autobusy bateryjne kupują przewoźnicy zarówno z małych, jak i dużych miast, a obecnie największe floty tego typu pojazdów, złożone z 20 kilku pojazdów, posiadają Jaworzno, Kraków i Warszawa. Jaworzno z tej trójki ma procentowo największy udział autobusów bateryjnych. Pojazdy te stanowią około 40% całej floty pojazdów w tym mieście. Pierwsze seryjne elektrobusy wyprodukował też Ursus. 10 pojazdów tego producenta kursuje już po Warszawie. Producent zgarnął też największe zamówienie na autobusy elektryczne w Polsce do realizacji w przyszłym roku na 47 autobusów dla Zielonej Góry. W minionym roku Ursus stanął też na czele konsorcjum 11 firm, które chcą w jak największym stopniu zbudować autobus z polskich komponentów. Klaster Polski Autobus Elektryczny, złożony z 7 firm i 3 uczelni, utworzył też Solaris. Te zabiegi prowadzone są nie bez powodu, bo w elektryfikację autobusów włączył się też rząd. W 2017 roku prowadzono warsztaty dla miast, a teraz ogłoszony został projekt na opracowanie polskiego autobusu elektrycznego. Na jego wykonawcę czeka możliwość dostarczenia 1000 autobusów dla 26 miast w Polsce. Dużym problemem okazuje się budowa stacji ładowania dla tego typu pojazdów, szczególnie na obszarze miasta, by autobusy szybko mogły być doładowywane w czasie pomiędzy kursami. Sam proces uzyskania przyłącza energetycznego może tutaj zająć nawet pół roku, a kompletne wybudowanie i uruchomienie stacji ładowania może zająć nawet rok. To chyba jedna z największych bolączek ograniczających tempo rozwoju elektromobilności w Polsce. Dlaczego to w ogóle jest istotne? Przewoźnicy już obecnie korzystający z elektrobusów wskazują na znacznie niższy koszt eksploatacji tego typu autobusów. Prąd możemy uzyskać też z wielu źródeł, nie jesteśmy więc tutaj ograniczeni do jednego typu paliwa. Istotnym zagadnieniem dla obszarów centralnych miast jest też likwidacja zanieczyszczeń czy chociażby hałasu powodowanego przez przejeżdżające pojazdy. W cieniu autobusów bateryjnych rozwijają się też wszystkie 3 sieci trolejbusowe w Polsce, czyli w Gdyni, Tychach i Lublinie.
Zapraszam. Nawet 700 nowych tramwajów kupią polskie miasta w latach 2017-2023. W minionym roku mieliśmy kumulację ogłoszonych przetargów, sporo z nich już się rozstrzygnęło, w tym bardzo duże zamówienie na maksymalnie 50 tramwajów dla Poznania czy Krakowa. W Krakowie w tym roku toczył się zresztą duży bój między Pesą a przewoźnikiem, a ostatecznie producent nie miał możliwości podpisać umowy w wyznaczonym terminie. To ujawniło problemy Pesy, która nabrała rozpędu w końcówce minionej perspektywy unijnej, ale nie za dobrze przetrwała okres posuchy w zamówieniach. Obecnie producent poszukuje inwestora, który zapewni finansowanie do walki o i realizację kolejnych zamówień. To otworzyło drogę do zamówienia konsorcjum firm Solaris i Stadler, którzy podpisali umowę na realizację zamówienia w styczniu 2018 roku. Co ciekawe, na lidera zamówień w minionym roku wyrósł poznański Moder Trans. Zarówno pod względem liczbowym, jak i wartościowym producent ten zgarnął największe zamówienia. Niestety większość tramwajów od tego producenta będzie miało niewielki udział niskiej podłogi, ale to są decyzje miast, którym zależy na jak najszybszej wymianie przestarzałego taboru. Nowy niskopodłogowy model Gamma zobaczymy jednak w taborze poznańskiego MPK. W Warszawie po decyzji o unieważnieniu przetargu z powodu przekroczenia budżetu przez najkorzystniejszą ofertę Skody również rozpoczęła się batalia odwoławcza pozostałych zainteresowanych. To największe zamówienie na niskopodłogowe tramwaje w Polsce, sumarycznie o niebagatelnej wartości prawie 2 miliardów złotych netto. W Warszawie rozpisano też duże zamówienie na pociągi metra. Metro zamówi minimum 37 sześciowagonowych pociągów z opcją domówienia kolejnych 8 składów. Swoje oferty złożyli tutaj Stadler, Alstom-Konstal, Skoda, CAV i konsorcjum Siemens-Newag. Najkorzystniej cenowo wypadła tutaj Skoda, ale cena decyduje o wyborze w 50% i są pozostałe parametry, które mogą zadecydować o ostatecznym wyborze. W 2017 w Polsce to był jednak zdecydowanie rok rozwoju usług współdzielenia pojazdów. W największych polskich miastach usługi te mnożą się w niesamowitym tempie. W samej Warszawie działają już teraz 3 systemy carsharingu, 2 współdzielenia skuterów i 2 rowery publiczne. Trafikar ma największą sieć działającą w kilku miastach Polski. Panek po Warszawie wkracza również do Trójmiasta. W stolicy mamy jeszcze For Mobility. W Warszawie jest już łącznie ponad 900 samochodów do wypożyczania na minuty. Na razie głównie systemy opierają się na samochodach spalinowych, w Warszawie mamy jeszcze hybrydy, a we Wrocławiu wystartowała Wozilla z full elektrykami. Najlepsze chyba jednak dopiero przed nami, bo szczyt wypożyczeń samochodów carsharingowych odnotowano 31 grudnia w Sylwestra. Można więc zakładać, że mieszkańcy polskich miast będą coraz chętniej korzystać z flot carsharingu. Na boku zobaczcie zresztą, jak dużo pojazdów carsharingowych dostępnych jest w Moskwie. Carsharing jest usługą, która zmniejsza problem zajmowania miejsc parkingowych w centrach miast przez pojazdy prywatne na długi okres czasu, np. 8 godzin pracy. W tym czasie pojazd współdzielony może zostać kilkukrotnie wykorzystany. Różne są też modele biznesowe. Twórcy systemów związanych ze skuterami poszukują np. inwestorów na zwiększenie dynamiki rozwoju. W polskich miastach przybywa również rowerów miejskich, a obecne systemy są dalej rozbudowywane o kolejne rowery i stacje. W zeszłym roku pojawiły się zresztą pierwsze rowery elektryczne w rowerze miejskim w Polsce. Niestety na chwilę obecną jest tylko 10 stacji z tego typu rowerami, na których można je wypożyczać i zwracać. Pojawiają się też pierwsze rozwiązania pozwalające zostawić rower poza obszarem stacji. Na to pozwala system Wawelo w Krakowie, a uruchomiony późną jesienią w Warszawie Acrobike jest pierwszym w Polsce w pełni bezstacyjnym systemem. Wystarczy znaleźć tutaj rower na mapie w aplikacji, podejść do niego i poprzez tą aplikację go odblokować. Tyle działo się więc w 2017 roku. A co nas czeka w 2018? Czekają nas liczne dostawy tramwajów. Liczba autobusów elektrycznych w polskich miastach wzrośnie ponad dwukrotnie. Rozpoczną się też kolejne projekty unijne i być może doczekamy się też pierwszych otwarć z tym związanych. Ale to pewnie nastąpi w roku 2019 i kolejnych. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!